Umarłem na rejsie to nie jest fikcja, a prawdziwa historia oparta na dramatycznych wydarzeniach, które sam przeżyłem. Oglądaj, a dowiesz się, jak naprawdę wygląda akcja ratunkowa z użyciem śmigłowca, ile może znieść ludzkie ciało i gdzie leżą granice wytrzymałości. Jestem żeglarzem, podróżuję po świecie i nie unikam wyzwań. Zaczynamy. Ten atak na początku postępuje szybko, tak później on bardzo zwalnia, ale ten postęp jest cały czas wyczuwalny. I ta niemoc człowieka coraz bardziej rośnie. I chyba na tym etapie już byłem pogodzony. Z jednej strony była nadzieja, no bo leci helikopter, ale ja nie wierzyłem, że teraz ten transport do szpitala, że oni zdążą. Bo jednak to wszystko musi lecieć, gdzieś tam trwać i tak dalej. I ja czułem, że nie, że to się nie uda. To miałem takie przekonanie w sobie wewnętrzne, że to mój zegarek, ta linia, która doprowadza do końca potasu w organizmie, jest już tak malutka, a tu jeszcze tyle rzeczy trzeba zrobić, żeby mnie gdzieś tam zawieść i ten potas podać. Mało tego, jest problem, drugi poważny problem. Lekarze nie chcą podawać potasu. Byłem tutaj raz w Norwegii, zbadano mi potas, już dowiedziano się, że faktycznie to jest ten potas. Ja leżałem na stole, było 8 osób w sali tej zabiegowej, chirurgicznej, czy jak się nazywa. Miałem potasik do żyły podłączonej, wisiał nade mną, kroplówka z potasem, zamknięta. I te 8 osób w pokoju, żadna z nich nie chciała otworzyć kroplówki. Bo oni są nauczeni, że potasem się zabija, a nie leczy. I oni wszystko przygotowali i dzwonili po ordynatora, żeby zszedł, żeby mi włączył potas. A ja, dajcie mi to piciu! Ja to tak pamiętam, że oni się odwracali, oni byli czymś zajęci. Każdy coś ważnego robił. Byli w tej sali, nie wychodzili. I każdy coś ważnego robił, ale nikt nie podchodził do mnie, żeby włączyć tą kroplówkę. Ograniczyli się do podłączenia. I była jedna osoba, wtedy moja żona, która po prostu nikt nie patrzył. Ciekawe, nie? Nikt nie chce podać leku teoretycznie śmiertelnego, ale twoja żona robi to bez zastanowienia. To jest bardzo ciekawe. No i ja teraz sobie leżę, wiem, że mi tutaj czas się kończy, że fajnie, że przyleciał ten helikopter, ale czy nie na darmo? Taka akcja, tyle ludzi zmobilizowanych, tyle paliwa spalonego, race zużyli, też nie tania sprawa, a już zostało tak malutko czasu. I ja miałem takie rozkminki, tam wtedy na tej podłodze. Ten śmigłowiec nadlatuje, leci ta rzutka, śmigłowiec podaje do jachtu, jaką ma prędkością i kursem płynąć i że nie wolno mu zmieniać pozycji. Kurs, prędkość, płyńcie. Bo helikopter musiał się pozycjonować względem jachtu. Jak pamiętacie, jachty mają maszty, przynajmniej te najlepsze, bo są takie bez masztów, ale te jachty to w zasadzie są poza kategorią jakości. Są maszty, jest olinowanie, są jakieś sznurki, są żagle. Żagle już zostały ściągnięte chyba na tym etapie, no na pewno zostały ściągnięte. I helikopter musi się pozycjonować względem jachtu, jego prędkości, kursu i wiatru. Tym helikopterem na tym filmie koniecznie obejrzeć, po prostu też majta na wszystkie strony. Wieje 7, może ciut więcej, może 7,5. Więc to nie są idealne warunki. Na filmie, co ciekawe, jak zawsze, nie widać rozkołysu. Nami tam jeszcze miota na tych falach. Helikopter się pozycjonuje, zlatywuje na nurek, tak sobie mówię, ratownik. I on siada na rufie, na koszu rufowym. I chłopacy opowiadali, że jakoś tak niefortunnie usiadł, że nogą oparł się od ster. Było koło sterowe. I z jednej strony oni próbowali trzymać, ale on cały czas kontrował im ten ster. Ci ciągną, a jemu było niewygodnie, to buch nogą. On miał jakby... myślę, że było tam dużo chaosu. Że było, mimo wszystko.
akcja została podjęta, przeprowadzona, pacjent przeżył, ale tam na tym jachcie troszeczkę nie poszło. Bierze na potrzeby programu Arka. Arek to był największy chłop z nas wszystkich, chyba równie duży jak ten ratownik. Co ciekawe, bardzo dobrze się czuł. No też chorował, ale to nie był ten pacjent, a po prostu był najbliżej. Więc go gościu wziął i zaczyna podczepiać do lotu. A na początku chłopacy byli zdezorientowani i pozwolili mu go zaczepiać. I w którymś momencie ktoś trzeźwo się odezwał, mówi: ej, ale to nie ten! A który? No tam leży! Taka była rozmowa z ratownikiem. No i ratownik się zdenerwował. No to dawać tego właściwego! A on po prostu... Ja teraz muszę to dodać. Wrócimy jeszcze do tego, ale chodzi o to, że on był ewidentnie, ten ratownik, niezadowolony z planu akcji. On nie chciał być na tym koszu. On nie chciał się do łódki podłączyć. Tak naprawdę powinni oni mnie wyrzucić do wody. Albo podać na jakiejś tratwie. Na czymkolwiek. Ale ten helikopter, wedle standardów ratownictwa, nie powinien mnie bezpośrednio z jachtu podejmować, bo to było diabelnie niebezpiecznie dla całego śmigłowca, całej załogi. Po prostu lawirowanie. Teraz dla jasności. Można sobie pomyśleć, że ten śmigłowiec może być odsunięty od jachtu. Nie może. Bo najpierw podali tą rzutkę i podali ratownika. Ten ratownik nie utrzyma się 50 metrów przed śmigłowcem. Nawet jeżeli troszeczkę, to on się tam nie utrzyma. On musi być gdzieś w strefie zawisu śmigłowca. Ten śmigłowiec musiał być niemalże nad jachtem. I to na bardzo niskiej wysokości, gdzie to się wszystko majta, buja. To było bardzo niebezpieczne. I myślę, że przez ta nerwowość tego ratownika wzięła się właśnie stąd. Może słucha, może w komentarzu powie, bo ja trochę zgaduję, ale to jest mój wniosek. Ta nerwowość i to takie presja ogromnego czasu wzięła się stąd, że on nie chciał być w tej sytuacji. On też sobie zdawał sprawę, jak bardzo na granicy rozsądku działają. Więc ja uważam dzisiaj, że gdybym ja miał taką akcję ratunkową, to ja bym przygotował, nawet odpalił tą tratwę, jakbym miał, wsadził tego poszkodowanego do tratwy i na sznurku go wysłał. I wtedy helikopter spokojnie może tego gościa podjąć. Na pewno jest łatwiej, ma to przećwiczone, żeby z tratwy kogoś, czy z pontonu, czy z jakiejkolwiek innej pływającej rzeczy podjąć, czy nawet z wody. Ale tam nie było dyskusji. Oni od razu podjęli, nikt ich nie nakłaniał. To był szósty punkt. Super szybko przeprowadzona akcja ratunkowa załogi śmigłowca. Oni się zdecydowali, tam człowiek umiera. Oni to wiedzieli. Oni się zdecydowali podjąć mnie bezpośrednio z jachtu. Kto wie, czy jakby mnie wrzucili do morza, gdzie mam 4 stopnie temperatury, może 5, to bym mnie wykitował od razu. No przepraszam, skończył się. No to szok termiczny dołożyć do takiego stanu, no to nie jest najlepszy pomysł. Ale chodzi mi tylko o to, że pojawił się tam, wtedy ta łódka zaczęła skręcać. Wtedy oni tam na radiu wołali, że my mamy ten kurs, sterling ma poprawić. Sterling próbował poprawić, ale i tak ją znosiło, no bo ten siedział na kole sterowym. Odpięli Arka, bo tak go nazwaliśmy. Odpinają Arka, biorą mnie. To się, nie wiem, ja się czułem na skrzydłach od ledwie, jakby, nie wiem, lewitował. Ja myślę, że tam chyba wszystkie ręce po prostu mnie wzięli i bez trudu zanieśli w sam róg. Oni też chcieli się tego ratownika z łódki pozbyć z jachtu jak najszybciej. Zapięli mnie i ja trochę pamiętam, że to było, nie wiem czy przyjemne, bo ja nie czułem w zasadzie, nie czułem takich ani emocji, ani odczuć. Po prostu działo się tak wszystko, po prostu mnie wywindowało, poleciałem w górę, przez chwilę widziałem, że jest morze dookoła, gdzieś mi się tam jacht przewinął i poczułem, że jakieś silne ręce, jakby w imadło mnie chwycić, ciągną mnie. Widzę już sufit śmigłowca i czuję tragedię. Zerwało się.
Znaczy, kalosz mi się zerwał. Jak wciągali mnie do śmigłowca, moje bezwładne nogi nie uchroniły się przed zsunięciem się kalosza do morza. Takie straty. To są poważne straty. Jeden kalosz to jeszcze się przewijał. Drugi kalosz chciałem powiesić w szkole żeglarstwa pod sufitem i na pamiątkę, ale mi nie dali. Bo długo ten drugi kalosz nosiłem ze sobą. Ja jeszcze paradowałem po Gdyni. W jednym, bo tylko jeden miałem. Ale dobra. Wciągają mnie do tego śmigłowca i teraz bardzo ważne. Dlaczego uważam, że to była akcja na granicy rozsądku, a może pozaproceduralna. Oczywiście bardzo się cieszę, że tak została wykonana. Jestem tutaj, opowiadam fajną historię, ale dlaczego? Bo jak tylko zamknęły się drzwi, to ja słyszałem tego ratownika, bo tam było chyba 2 pilotów z przodu i ten ratownik. I powiedział niecenzurowalne słowo, które nie chcę mi później wypiprzać wszystkiego, więc oszczędzę tego. Powiedział nigdy więcej, albo ostatni raz, nigdy więcej, coś takiego. Ale to było tak wybrzmiałe i jest w tobie taka emocja. I nie wiesz, czy się śmiać, czy płakać, czy krzyczeć, to chyba on miał właśnie coś takiego. Ale jednocześnie w połączeniu, że nigdy więcej takiej akcji nie robił. On tego nie chciał powtarzać. Dlatego wnioskuję, że on będąc świadomy zagrożenia swojego załogi, wisząc na tym koszu rufowym, on wiedział, że tam każda sekunda. On chciał tylko się wbić, podpiąć, wybić. A to trwało dłużej. To nie poszło z planem, tak jak powinno. I on był on był wściekły. O tak, on był wściekły. I pierwsze co, jak tylko drzwi się zamknęły, słyszałem to szpum. Jak on nie zdążył się mną zająć, ale najpierw wykrzyczał swoje emocje. No i dobra, zaczyna się kolejny etap. A jeszcze, jakie to jest echo, jak krzyczę. Co zrobili chłopacy? To znam oczywiście z opowieści. To trzeba sobie wyobrazić. Ja sobie to wiele razy wyobrażałem, a oni powtarzali to tyle razy, że ciężko było sobie nie wyobrazić. Helikopter odleciał, zawinęli mnie, wciągnęli, poleciał. Teraz tak, wieje 7, może 7,5 i zmiana halsu. Miota jachtem we wszystkie strony. Stoją w dryfie, silnik chodzi, neutral, no wszystkim rzuca. No, można sobie wybrać Bałtyk przy 7, wysoka, stroma fala, wszystkim miota. A ci po prostu padli na ławki w kokpicie, o tak, i przez pół godziny milczeli i się nie ruszali. Takie to było obciążenie fizyczne i psychiczne dla nich. To nic ich nie interesowało. Po prostu. Rozkołys, dryf, warunki, nic. Po prostu zalegli. I mówię, że pół godziny nikt się nie odezwał. Każdy pewnie na swój sposób przeżywał. Co tam się działo, w niektórych budziła się radość, w innych budził się niepokój, w innych może irytacja. Po prostu. I siedzieli jak w koszu, zero zainteresowania czymkolwiek. Nawet nie czuli, że nimi miota. I tyle. A płynęli jeszcze do tego mojego Władywostoku, do Władka, jeszcze zanim ten śmigłowiec przyleciał, prawie zatarli silnik. Na pełnej mocy, bez żadnych oszczędności. Po prostu wcisnęli manetkę na maksa i cisnęli z pełną mocą. Wiem z niepewnych źródeł, że po powrocie z tego rejsu silnik wymagał generalnego remontu. Tak się zakończył. Dla jachtu ta operacja tak się zakończyła. Z właścicielem szkoły też rozmawiałem. Specjalnie nie podaję nazwy, bo wątpię, żeby chciał. Sam nie wiem, no same dobre rzeczy mówię, ale żeby uniknąć procesu sądowego, to świadomie nazwę pomijam.
Rozmawiałem z tym właścicielem później po całej tej akcji. Albo mnie odwiedził w hotelu, chciał zobaczyć, czy żyję, się upewnić na własne oczy. Ja jestem w śmigłowcu. I zaczyna się trochę dramatyczny wątek tej opowieści. Zapakowali mnie do tego śmigłowca, wykrzyczał, co miał wykrzyczeć. Jest taki minus lotu śmigłowcem jako pasażer, że jak się leży na podłodze, to się widoków nie ogląda. Tak, tam nie ma łóżek, po prostu jest podłoga. Co ciekawe, cieplutka. W ogóle śmigłowiec to była Anaconda. Taki, mamy chyba tylko jeden w Polsce, ale mogę się mylić. Położyli mnie na tej podłodze, pan ratownik się wykrzyczał, no i zaczęli ze mnie ściągać nadmiar tego wszystkiego, rozpinanie i tak, jakby typowa akcja ratunkowa. Podali mi kroplówkę i po tej kroplówce zdarzyło się taka dziwna rzecz. No właśnie, bo ja nie wszystko pamiętam, ale to pamiętam. W pewnym momencie moje ciało przybrało dziwną pozycję. Pamiętam bardzo dobrze, ale opierałem się na ziemi, czułem ziemię pod sobą, podłogę, tylko na piętach i łopatkach. A całe moje ciało było wyprężone do góry. Nie wiem, co to była za pozycja. Nie wiem, co się tam działo, ale dokładnie w takiej pozycji jakby oprzytomniałem. Widzę, że mam podłączoną kroplówkę. Słyszę śmigłowiec gdzieś leci. Jesteśmy w śmigłowcu. I widzę i czuję, jak ratownik tą wielką swoją dłonią próbuje mnie jakby przycisnąć, tak jakby chciał mnie uspokoić. Położył mi rękę na klatce piersiowej i lekko docisnął. I nic. Nie można było zmienić tej pozycji. I on też to musiał wyczuć, bo ten nacisk się zmniejszył to jest w ogóle bardzo silne przeżycie w mojej pamięci. Bo pojawiłem się w tej sytuacji znikąd. I teraz, kiedy to też było, nie wiem, co się działo. Jak to jest, kiedy stracisz przytomność? Nie wiem, co się dzieje, próbuję oprzytomnieć, czuję się w bardzo dziwnej, niekomfortowej pozycji. Czuję, jak dosłownie kośćmi łopatek wciskam się w podłogę, później dużo nic i dopiero na piętach. I ten ratownik, próbujący mnie uspokoić, przycisnąć, zrelaksować, w pewnym momencie odpuszcza ten nacisk, rezygnuje z niego i nie chciałbym być jakoś specjalnie pompatyczny, ale on zaczął... To jest jedyny przypadek w moim całym życiu, kiedy ręka dorosłego, obcego mężczyzny dotykająca mojego nagiego ciała wprowadza mnie w taką błogość, ale ja czułem też w nim taką jakąś niemoc. On próbował coś zrobić, ale on już zrobił wszystko, co mógł. A moje ciało nadal nie chciało reagować tak jak powinno. Może dostałem środki rozluźniające, może cokolwiek, a nie działo się tak, jak miało. I on zaczął mnie po prostu głaskać. A ja to odbierałem, to było niesamowicie kojące, uspokajające. Wiem, że on nic nie mógł zmienić, ani ja nie mogłem też poradzić na swoje położenie. I ten dotyk taki już nie na siłę, nie dociskający, tylko taki spokojny. On nic nie mówił. Po prostu zaczął mnie dosłownie głaskać. I
I na ciału to nie pomogło. Nic się nie zmieniało. Ja to naprężenie dalej w sobie miałem. Jakby takie stężenie, jakby napięcie, tylko w innej pozycji. Nadal bolesnej, bo wbijałem się w podłogę. A ten ratownik już naprawdę nic, oni mogli mnie tylko zawieść. Nic nie mogli. I w tym momencie no właśnie. Dlaczego ja tego nigdy nie opowiadam? To nie jest historia w tawernie, to nie jest historia na jakikolwiek inny moment. Ale myślę, że oni mnie gdzieś odratowali w którymś innym momencie. Że to był ta pozycja, ten moment, ta chwila jego po prostu, kiedy on mnie zaczął głaskać, myślę, że odchodziłem. Że mój czas, ta linia tam się skończyła. Nie wiem, co było później. Nie wiem, co było później. Obudziłem się już w szpitalu, na sali, z pikadełkami, podkuty, nagi. Wszystko piszczało, wyło, ryło. Myślę, że tam gdzieś w tym momencie, bo mówi się czasami, że ktoś przeżył swoją śmierć. Ja nie wiem, czy ja przeżyłem swoją śmierć, ale strasznie dobrze pamiętam chwilę, która mogła być chwilą umierania. To pamiętam. I nie opowiadałem tego. To jest pierwszy raz. I tak nie ma chyba słów, którymi mógłbym tak dokładnie to opowiedzieć, bo to są bardziej odczucia. Ale właśnie ta chwila wyprężenia, ta chwila, kiedy ratownik już podał wszystko, co mógł i nie może więcej i zostaje czekać. Czekać, albo pacjent będzie żył, albo zaczną akcję reanimacji. To była ta chwila, w którym ja przestałem widzieć, czuć i słyszeć. No nic. Nudne się robi. Idziemy dalej. Obudziłem się w tym szpitalu. Wiałem z tego szpitala. Zwłaszcza, że wyszedłem na własne żądanie. Tak, w szpitalu mnie wymęczyli. Założyli nieprzyjemne rurki w nieprzyjemne miejsca. Ja się czułem już bardzo dobrze. Gotowy na rejs. I ja zażądałem, że ja wychodzę. Siostra tam, czy ratownik powiedział, że oni takich rzeczy nie mogą udzielić. Poproszę mi tutaj dać kogoś, kto może takie coś udzielić. Przyszedł pan ordynator i powiedział, że on nie zaleca 3-dniową obserwację. Ja absolutnie nie. Tak więc wypisałem się stamtąd no czekaj, to było pewnie po południu mnie tam wskrzesili. Noc tam spędziłem. Chyba jakoś późno w nocy. To nie był długi pobyt w szpitalu. W zasadzie zdążyłem się ocknąć, zrozumieć, co mi i gdzie nawciskali i zażądać opuszczenia tego pomieszczenia. Jeszcze wieczorem, późnym wieczorem wyszedłem jakimiś dziwnymi drzwiami, gdzie oddali mi moje ubrania i czarny worek, w którym miałem wrzucone luzem moje szpargały, znalezione przy mnie. Tak więc z racji tego, że miałem jeden but, to z tego czarnego worka, czy jakiegoś innego worka, którego chyba wyżebrałem, tak, ja tam wyżebrałem jakiś worek, zrobiłem sobie skarpetto buta na drugiej nodze, ubrałem się jakoś niespecjalnie. Co ciekawe, ja się czułem gotowy na nowe wyzwania. To w ogóle jest chore. Ja się bardzo czułem gotowy na wyzwania. Po chodniku idzie gościu w jednym kaloszu, w bucie zrobionym z worka na śmieci, ciągnącym za sobą sznurki. Tak więc byłem gotowy naprawdę na rejs. Mentalnie ja byłem gotowy. A jak było naprawdę? Naprawdę było tak, że poszedłem do taksówki, wsiadłem do tej taksówki. Taksówkarz zmierzył mnie bardzo czujnym wzrokiem.
I podałem mu adres, powiedziałem, że chcę do hostelu, bo znałem tam na miejscu hostel taki, w którym wiedziałem, że mnie przyjmą, niezależnie w jakim stanie się pojawię. Taksówkarz długo mierzył mnie wzrokiem, bardzo długo, milcząc kompletnie. Uruchomił samochód i zdaje się, że przejechał na drugą stronę ulicy. Tyle trwała podróż. I powiedział, że jesteśmy. Ja nieufnie stamtąd wysiadłem, chcąc patrzeć, nie trzeba. Tak więc wyglądałem jak absolutny żul i to taki z odchyłem umysłowym, takim poważnym odchyłem, który chodzi w jednym kaloszu, w jakichś kamizelkach, wyglądający absolutnie nie na miejscu i każe się wieźć do hostelu, który nie ma pojęcia, że znajduje się 100 metrów dalej po drugiej stronie ulicy. Tak to mniej więcej wyglądało. Ale ja uważałem, wypisując się na żądanie ze szpitala, że jestem gotowy wrócić do chłopaków i kontynuować ten rejs. Tak więc mój stan nie wracał tak szybko jak moje wyobrażenie o moim stanie. Do tego hostelu nie dotarłem, bo jednak był zamknięty i nikt mnie nie chciał tam przyjąć. Uznałem, że udam się do hotelu, gdzie nikt nie będzie kręcił na mnie nosem. Co się okazało? Pani w recepcji długo, ale to bardzo i szczegółowo zadawała mi pytania, czy ja na pewno czuję się wystarczająco dobrze, by być ich gościem. To była pierwsza i jedyna moja taka sytuacja, gdzie stoję w recepcji i udowodniam pani, że ja się naprawdę dobrze czuję, a w szpitalu już byłem i nie muszę tam wracać. Ale pani, która patrzyła na mnie z drugiej strony, myślę, że widziała zupełnie inny obraz. Dali mi ten pokój. Co ciekawe, pani przyszła chyba jeszcze ze 3 razy sprawdzić, czy dobrze się czuję. Zanim ja zdążyłem zasnąć i się tam zaadoptować. W tym hotelu też następnego dnia, wiadomo, jakiś czas nie wychodziłem z tego pokoju. Nie czułem głębokie ukojenie, spokój, a moje mięśnie czuły się, jakbym przebiegł ultramaraton. Byłem kompletną gąbką, takim zwiotczałym flakiem, któremu najlepiej wychodziło leżenie, siedzenie, cokolwiek, tylko się nie ruszać. Czy to było sensowne wypisać się z tego szpitala na własne żądanie? Chyba nie. Możliwe, że te 3 dni mnie tam lepiej postawiły, ale wiecie, bo to jest obowiązek. Ja zostawiłem ludzi, ja musiałem do nich wrócić i im pomóc. Oni beze mnie na tą Gotlandię nie dopłyną. Tak to wyglądało. Rano odwiedził mnie właściciel tej szkoły i firmy, pogadaliśmy chwilę. Odwiedził jeszcze chłopaków na łódce, zabrał mój plecak, stamtąd przywiózł mi ten plecak. To było też troszeczkę takie zagranie podświadomie, jakby przywiózł mi wszystko, co było na tej łódce i na początku dał do zrozumienia, a później chyba nawet bezpośrednio wprost powiedział, że żebym ja już tam nie wracał czasem. Że rejs się nie skończył, ale żebym rozumiał, że oni mnie nie mogą już wziąć na ten rejs drugi raz. Po takiej akcji, gdyby coś się takiego zdarzyło, no to oni by wyszli na bardzo niepoważnych ludzi, że wzięli z powrotem takiego człowieka na jacht. No, ja początkowo nie zgadzałem się z tym, bo naprawdę czułem się świetnie. No ale jakby wytłumaczył mi, że nie mogę wrócić na rejs. Ale jest takie słowo, ugrałem, innego słowa szukałem, zmiana halsu, ojejku, długa ta historia, ugrałem, że wrócę do chłopaków, jak będą w porcie i tylko w porcie, bo chyba płynęli do Łeby, zmienili plany do tej Gotlandii, nie dopłynęli, mieli serdecznie dosyć wszystkiego i że spotkam się z nimi po prostu na łódce, obgadać tematy. No i na to przystali. Dobra, w porządku, miał dać im znać, że ja do Łeby przyjadę. Następnego dnia już miałem kontakt z chłopakami, wiedziałem gdzie będą, że to będzie Łeba, dałem cynk, że się spotkamy, poszedłem do sklepu, nakupiłem mnóstwo
płynów nawadniających wszelkiego rodzaju, bo nie wiedziałem, co po zejściu z morza najlepiej nawadnia. Więc miałem 2 reklamowe każdego rodzaju płynu. Wybrałem się tam do nich, dojechałem do Łeby w momencie, jak oni wieczorem wchodzili do portu. Wynająłem tam samochód, no bo musiałem wszystko zorganizować, dojechać, światłami mrugam do nich, oni mnie poznali i widziałem takie, no nie do końca radość, jak ich przywitałem na pomoście. Takie, bo oni chyba nie wiedzieli, no właśnie, bo oni na pewno nie wiedzieli, oni płynęli z tego morza, czy tam skądś, no chyba z morza raczej na pewno, i oni nie do końca wiedzieli, że ja będę, albo jak wiedzieli, to nie wszyscy. No i ich przywitałem, upewniłem ich, że tylko do portu przyszedłem do nich, że nie wypływam z nimi, to sternikowi troszeczkę zeszło, no bo on by nie mógł mnie zabrać. On już dostał zakaz, ja dostałem zakaz, a tu nagle ja się pojawiam, cały na biało, gotowy na rejs. Tak więc troszeczkę mu zeszło. Widziałem spięcie, było trochę spięcia, ale chłopacy jak odzyskali płyny, nawodnili się po drugim rejsie, to jakby to napięcie znacząco zeszło. Zaczęliśmy opowiadać, przeżywać to jeszcze raz, całą tą historię i tak jak mówię, no, z wieloma oczami zobaczyłem tą jedną historię jeszcze raz. Ale w zasadzie opowiedziano, no tu historia się kończy. Ale czy bym coś dodał? Tak, muszę dodać, bo oni mnie skreślili. I później się to dowiedziałem, że chłopacy, w zasadzie to środowisko tej szkoły, oni byli pewni, że po tym, co ja sobie zafundowałem i im przy okazji, że to był mój ostatni rejs. Że ja nie wrócę na morze. Że to jest... Tak mnie podsumowali. Miesiąc po tym rejsie kupiłem własny jacht, a pół roku później zrobiłem wielki rejs do Polski, który jest... Ale to już jest zupełnie inna historia. Po tej akcji, wiedząc, że wyjeżdżam, wtedy chyba do Azji miałem wyjeżdżać, poszedłem do swojego lekarza, powiedziałem, musisz dać mi coś, co... Ja nie mogę śmigłowcem lecieć na ląd, żeby dostać potas, kiedy ja mógłbym ten potas po prostu zażyć na miejscu. No i on mi zaczął tłumaczyć, że tak potasu specjalnie to się nie zażywa, ale no w takiej sytuacji, że on mi coś dał. No i faktycznie dostałem tabletki potasowe. Co ciekawe, ten asparginek, co miałem, i gdybym zjadł cały, czyli 4 listki, pełne opakowanie, to zjadłbym tyle potasu, co obecnie mam w jednej tabletce. A kiedy dzieje mi się ta przykrość, to biorę 2 tabletki co pół godziny. Przez około 8 godzin. To jest taki spadek potasu. Tak więc nawet prawdopodobnie jakbym zjadł te 4 listki, a później jeszcze opakowanie, to przyniosłoby taki efekt jak nic. To jest taki spadek potasu, tak wielki. I tak, mieli do mnie żal. Dochodziło nawet do drobnych, ale bardzo drobnych, skąpych rękoczynów. Ale jakby pozwalałem, ja też tam, to nie był czas, kiedy ja chciałem się tłumaczyć, ja chciałem im podziękować, chciałem powiedzieć, jaką dużą robotę zrobili, jak jestem wdzięczny, chciałem się odwdzięczyć. Chciałem też, żeby to był właśnie ten czas i miejsce, żeby oni się na mnie wylali. Ten żal, żeby wtedy spływał. Bo nie wiadomo, czy kiedykolwiek później mieliby okazję. To był ten czas i tak, ale mieli dużo żalu. No w sumie nie mogę się dziwić, bo im zaserwowałem taką jazdę, ale z drugiej strony takie wspomnienia zostają na zawsze. Ale dzięki komu? Dzięki komu? To ja im dałem rejs. A sternik osiwiał.